Dzień dobry! W tym filmie zastanowimy się nad różnymi podejściami do modelowania rozwoju gospodarczego. W tym celu może odwiedźmy laboratorium chemiczne, może nas wpuszczą. Chcielibyśmy nagrać tutaj film o modelowaniu rozwoju gospodarczego. Możecie się zastanawiać, dlaczego ten temat powinien być rozwinięty w laboratorium chemicznym. Posłuchajcie tego wykładu, to się dowiecie. Puszczono nas. Zobaczcie. Całkiem przytulne miejsce. Jak myślisz, czemu modelujemy rozwój gospodarczy? Czy tworzenie takiego modelu to proces, na który możemy uzyskać receptę jak na wspaniały tort albo na produkt chemiczny? Zrób to i to, a wyjdzie Ci model. Otóż wydaje się, że nie. Dlaczego? To wiesz, że masz taką mechanistyczną koncepcję człowieka, także świata. Wobec tego bliższe Ci jest wyobrażenie, że tworząc model możesz postąpić jak nauka fizyczna, czy nawet chemiczna. Wyodrębnić część rzeczywistości i opisać prawa, jakim ona podlega. Tak jest. Stosujemy najczęściej tak zwane częściowe modele równowagi, w którym jedna część ekonomicznej aktywności jest opisywana przy założeniu zasady znanej Ci z fizyki ceteris paribus, czyli że wszystkie inne czynniki są te same. Faktycznie ta zasada jest bardzo popularna i pożyteczna, gdy faktycznie możesz wyodrębnić ten kawałek rzeczywistości i zamknąć go w probówce. Korzysta z niej z powodzeniem psychologia, na przykład w pewnych eksperymentach, tworząc grupy eksperymentalne i kontrolne, starając się przynajmniej kontrolować czynniki, których zmienność mogłaby zniekształcić wyniki obserwacji. Ale już na przykład psychologia organizacji, psychologia społeczna czy community psychology z tej metody nie skorzystają, gdyż to, co opisują, nie jest już badaniem działania jednostki, ale interakcji i współzależności na różnych poziomach. W uproszczeniu możemy te poziomy nazwać mikro, mezo, makro. W filmie Levels of Business Ethics, który podpinam, omawiam te poziomy i interakcje na przykładzie etyki. Zatem musi ekonomia założyć o rzeczywistości, aby móc stosować taką metodę. Przede wszystkim musi założyć, że nie ma właściwie bezpośredniej interakcji między osobami. Taka interakcja jest natomiast zakładana w ekonomii gier i że człowiek reaguje jedynie na otoczenie poprzez bodźce cenowe i ograniczenie budżetowe. Ile tutaj mamy? Natomiast jego preferencje są mu znane i raczej stałe. Czyli dokładnie wiem, co chcę. Z takim podejściem jest ewidentne. Ileż razy w swoim życiu kupiłeś coś? O, na przykład taką kurtkę. Podjęłeś pracę pod wpływem rozmowy z kimś w laboratorium chemicznym. Ile razy przyjęcie czy rezygnacja z pracy wcale nie zależały od płacy, ale od tego, czy się w niej dobrze czułaś. Ile razy coś, co początkowo Ci się podobało, pod wpływem otoczenia przestało. Spodnie, dzwony, do których miałeś sentyment, zostawiły spodnie krótkie z dziurami, których najpierw nie chciałaś, a potem jednak jakoś się ugięłeś. Ile razy kupiłeś coś, bo wypadało, bo tak się robi. Tych przykładów można mnożyć. Więc tej nocy ekonomia musi założyć stabilność strukturalną modelowanej rzeczywistości. Co oznacza takie założenie? To, że skład zagregowanych zmiennych nie zmienia się znacznie w czasie, ani jego reakcja na zmiany w poszczególnych elementach systemu. Przy takim założeniu można łatwo wyliczyć wiarygodność takiego modelu reprezentatywnego agenta. Założenie też pozwala na to, aby reprezentować całość przed
przeciętne zachowanie jej części składowych. Takie proste modele pozwalają na wysunięcie wniosku, na przykład jak zmiana egzogenicznej zmiennej, to każdy sobie taki, czy w pewnym parametrze polityki, to jest nasza polityka, wpływa na pewną ograniczoną ilość zmiennych endogenicznych. Aby jednak do tego doszło, ekonomia musi założyć o rzeczywistości coś, co ma z nią niewiele wspólnego. Przemożnej nadziei, że jednak uda jej się przewidzieć rzeczywistość. To są otwarte fajne. Coś, co jednak wydaje się w fizyce, chemii nawet, w ekonomii jest jednak często skazana na niepowodzenie. Dlatego jest i inna możliwość. Jaka? Skonstruowanie modelu zmian strukturalnych. Jednakże takie modele są znacznie bardziej złożone i trudne do zbudowania, a także do użycia. Jako przykład można wziąć modele oparte na relacjach nieliniowych lub które opisują pewną złożoną dynamikę społeczną. Nie wiem, czy zetknęłaś się z modelowaniem Agent-Based Modeling, w których niewielka zmiana w warunkach początkowych wywołuje daleko idące zmiany. Trochę to przypomina efekt motyla, do którego nawiązuje Olga Tokarczuk w swoim noblowskim przemówieniu z 2019 roku, ukazując, jak drobne zmiany uruchomiły machinę wydarzeń. Zaciekawiło Cię to? Pod filmem załączam link do jej wystąpienia. Co jeszcze możemy poczynić w naszych założeniach, przystępując do modelowania? Z pewnością możemy przyjąć różne założenia na temat stopnia ogólności modeli. Znowu, to zależy od tego, czy zakładamy o człowieku, że jego otoczenie kulturowe, społeczne, historyczne ma na niego wpływ, czy raczej nie. Jeśli przyjmiesz, założysz, że człowiek niezależnie od warunków będzie się zachowywał tak samo jak substancje umieszczone w tej probówce, niezależnie gdzie ją umieszczę, w Toskanii, w Afryce, na Gibraltarze, reakcje, które się dokonały tutaj, będą podobne, to wtedy faktycznie przestaje Ci tworzyć modele bardziej ogólne. Teraz, czy gospodarka jest podobna do reakcji zachodzących tutaj? Takie są modele neoklasyczne, budowane w oparciu o zestaw założeń, które zdaniem ekonomistów głównego nurtu mają zastosowanie lub powinny mieć zastosowanie do wszystkich gospodarek eskimowskiej, nigeryjskiej, Stanów Zjednoczonych czy Włoch. Dlatego neoklasycy stosują swe modele w wielu okolicznościach, kwestiach i okresach z niewielkim dostosowaniem lub bez nich. I to racja, ale jedynie jeżeli faktycznie możemy powiedzieć, że badana i opisana rzeczywistość zachowuje się niczym reakcje w dobrze wyizolowanej probówce. Przykładem może być neoklasyczny, dynamiczny model maksymalizacji zmian technologicznych Romera, według którego wszystkie innowacje są napędzane przez wyraźnie postrzeganie bieżących kosztów i przyszłych korzyści. Czyli niby te dwie substancje, któreśmy tutaj włożyli do tej probówki. Model ten jest stosowany do gospodarek z różnymi instytucjami i na bardzo różnych etapach rozwoju gospodarczego, nawet do tych bez tradycji kapitalistycznych zachowań motywowanych zyskiem. Gary Becker przedstawił nawet model małżeństwa jako transakcji rynkowej między jednostkami maksymalizującymi dobrobyt.
a nie szczęście. Natomiast jeżeli bliższa jest Ci instytucjonalna wizja człowieka, że jednak to otoczenie uprzednio wytworzone w procesie długoletnich reakcji, integracji, określa działania człowieka, tworząc jego ramy, jest ono niczym drzewo, wyrosłe w pewnym określonym mikroklimacie, to faktycznie założenie wymagające przesadzenia tego człowieka na Grenlandię czy Saharę graniczy z idiotyzmem. Wówczas raczej będzie Ci bliższe podejście uwzględniające pewne określone okoliczności. I dlatego ekonomiści instytucjonalni z początku XX wieku w swoich analizach kładli nacisk na określone instytucje gospodarcze, społeczne. A jeżeli instytucje, także te nieformalne jak kultura, różnią się znacznie w czasie i w różnych krajach, nie ma prostego modelu, który miałby zastosowanie do wszystkich gospodarek. Metafora drzewa dotyka jeszcze jednego ważnego założenia, które czynimy oprócz wspomnianej ogólności. Opiera się ona na założeniu dotykającym sfery integracji systemów i poziomów systemów wspomnianych wcześniej. Czy uważam, że system gospodarczy jest współzależny z innymi, czy jednak uważam, że mogę go wydzielić? Tym razem nasza probówka, wezmę tym razem trochę większą, dotyczy już nie tylko wyjętego wycinka rzeczywistości, ale całego systemu gospodarczego. Czy uważam, że nasze procesy gospodarowania, ich struktura są zależne od tego, co się dzieje na świecie, wojen, zmian, rewolucji kulturowych i wreszcie od stanu naszego klimatu? A może uważam, że mogę je bezpiecznie od tego wpływu wyodrębnić niczym w laboratorium? Otóż znowu ekonomiści neoklasyczni skłaniają się ku takiej wizji, wychodząc z założenia, że to, co się dzieje w gospodarce, pozostaje w gospodarce. Natomiast inni wyraźnie widzą gospodarkę holistycznie, jako część większej struktury. O strukturze systemach i zależności możesz przeczytać w mojej książce Ewolucja celów polityki gospodarczej. To taka maleńka autopromocja. Dostrzegają złożoność świata rzeczywistego i modelują gospodarkę jako podsystem w ramach szerszych systemów społecznych, naturalnych, który zarówno wpływa na te większe systemy i jest pod ich wpływem. Jest to podejście bardziej realistyczne, ale często jest pomijane, ponieważ nieuchronnie prowadzi do bardziej złożonych, ale mniej precyzyjnych modeli. Trudno oczekiwać, aby interakcje między systemami ekonomicznymi, społecznymi, naturalnymi były liniowe, niezmienne lub proste. Czyli holistyczne spojrzenie na działanie i zachowanie człowieka przekłada się na sposób modelowania bardziej dynamiczny, ewolucyjny, potencjalnie niestabilny i prawdopodobnie pozbawiony wyraźnie definowalnej równowagi. Potrzeba tu dużo umiejętności, może trudniej o osiągnięcie zadowalającego wyniku. Dlatego może się pojawić pokusa uproszczenia sobie problemu, przyjmując mało realistyczne założenia. Wówczas można modelować gospodarkę jako izolowany, statyczny, stabilny, strukturalnie ustalony system. Potrzeba także działania w grupie interdyscyplinarnej ze specjalistami w różnych dziedzinach, czy to psychologii, socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, historyków, etc., także ekologów i innych oraz specjalistów oczywiście od modelowania. A przecież każdy z nich mówi innym językiem, innym żargonem, wychodzi od innej wizji naukowej rzeczywistości. To ogromne wyzwanie dla ekonomisty. Dlatego może wielu ekonomistów woli przyjąć założenia o tym, że takich powiązań między systemami nie ma. Łatwiej też wyciągnąć konkretne wnioski, jeśli model jest z natury stabilny, a wszystkie zmienne dostosowują się do obliczalnych równowag. Oczywiście prognozy takich modeli nie są zbyt przydatne, ponieważ powiązania gospodarki ze społeczeństwem i naturą
są zarówno zmienne, jak i silne. Ale to może już nie trapi ekonomistów, ponieważ kolejne założenie, że ekonomia co wie, a sztuka ekonomii, polityka gospodarcza to dwa odrębne światy, ułatwia taką izolację. Ekonomiści heterodoksyjni przeciwnie są otwarci na komunikację z innymi specjalizacjami, tak jak Gall sugerował, tworzą transdyscyplinarne podejście do nauki, ściągając z piedestału podejście paradygmatyczne, charakterystyczne dla danej dyscypliny, a budując paradygmat, czy opierając się na takich założeniach, czy paradygmacie, które najlepiej odpowiada badaniu danego zjawiska. Jednakże nawet neoklasyk tworzący swój model i widzący przez okno zegar zawieszony na wieżowcu w Nowym Jorku, liczający godziny dni dzielące od katastrofy ekologicznej, a za oknem protesty czarnoskórych Amerykanów i w gazecie dane odnośnie wzrostu głodu na świecie i wzrostu konsumpcji zagrażającej klimatowi, może coś rozważy. Zastanowi się, na ile ta probówka, którą bada, jest faktycznie dobrym obrazem gospodarki i że jednak społeczeństwo wciąż posiada sporą dozę zaufania do jego prognoz jako ekonomisty i wciąż go żywi. I czy nie warto jednak modelować inaczej, w sposób pozwalający na zmierzenie się z aktualnymi wyzwaniami? Może stosowanie neoklasycznego modelu do przewidywania wzrostu jest nie tylko zawodne, ale także niebezpieczne. I może przyjęcie stabilnej równowagi uniemożliwia modelowi makroekonomicznemu wyjaśnienie krachu finansowego, który wywołał wielką recesję w latach 2007-2009, czy tego obecnie covidowego, a brak przewidywania kryzysu okazał się bardzo kosztowny z punktu widzenia dobrobytu człowieka. Jednak rzeczywistość zapuka do drzwi ekonomistów głównego nurtu i podważy ich założenia, że systemy gospodarcze są stabilne, niezmienne i odizolowane od złożoności działalności społecznej, kultury, etyki i środowiska naturalnego. Dziękuję serdecznie za uwagę i temu miejscu, które zostało nam udostępnione.